Witajcie w specjalnym materiale w ten spooky dzień. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś przerażającym, a mianowicie o nekromantach z Enroth. Nie mamy dokładnych informacji o tym, kim byli założyciele gildii nekromantów, wiemy natomiast, że za pierwszego nekromantę, dzięki Olden Erze, możemy uznać Etrika. Etrik, a konkretniej Etrik Szalony. Postać, której imię jest nieodzownym elementem historii nekromantów. Potężny czarownik, pojawiający się zarówno w Might and Magic 6, jak i Heroskach Trójcy w dodatku SOD oraz w nadchodzącej Olden Erze. Były mentor Jedite oraz Sandro, a także prawdopodobnie pierwszy Lich w Enroth. Ale co o nim wiemy do tej pory? W Olden Erze był utalentowanym magiem z Brakady, który troszkę za mocno zainteresował się magią śmierci i sekretami nieprzeznaczonymi dla oczu śmiertelników. Takie odkrycia nie sprzyjają przeżywalności, a podwyższają szansę na to, że ktoś będzie chciał również posiąść taką wiedzę. Kiedy próbował ukryć swoje znaleziska, stał się celem zdrady, która niemal kosztowała go życie. I prawie się udało. Prawie. Bo Etrik to była sprytna bestia. I aby uniknąć śmierci, stał się Lichem. A dlaczego szalony? Pewnie dlatego, że nadal nie może się pogodzić z tym, że nie należy już do świata żywych, a udaje, że tak nie jest. I łazi sobie pośród śmiertelników, szukając dla siebie miejsca. Powiedzmy sobie nieco więcej o samej gildii. Trzymali sztamę z Archibaldem jeszcze w czasach wojny o sukcesję. Ich sojusz nie był tylko biznesowy, bo zrobili Archiego samym mistrzem gildii. Oczywiście wiązało się to też ze srogim zdziwieniem i zakłopotaniem, gdy Roland zwyciężył. Nowy władca jednak za nic sobie miał długą tradycję kultywacji to znaczy ziem na cmentarzach i zdelegalizował gildię nekromantów. Jej członkowie musieli, no cóż, zejść do podziemi. A ci sprytniejsi, którym udało się uniknąć zatrzymania, zwiali do zamku Darkmoor w jakże urokliwym Mire of the Damned. Lata mijały, sprawa nieco przycichła, biblioteka była przytulna, aż w końcu kilku śmiałków ze Sweetwater miało interes do Archibalda, a ten zawsze miał łeb do interesów. W zamian za informację o tym, jak nie eksplodować planety, przeteleportował się, licząc na to, że jego dobroczyńcy nie będą go ścigać. Gdy wrócił do swojej nocnej rezydencji, to niestety okazało się, że nowy lider gildii, Nimbus, najwidoczniej nie za dobrze sobie poradził, bo ta popadła w ruinę. Nic dziwnego, ja bym temu futrzakowi nic nie powierzyła. Albo by to pogryzł, albo by to zeżarł. Archie podjął jedyną słuszną decyzję i wyzwał go na pojedynek. Wygrał i pogonił, gdzie pieprz rośnie, albo zombie. Co natomiast słychać na Antagaricz? W Sodzie, po całym zamieszaniu, wraca na Antagaricz Etrik w swoim ludzkim przebraniu, by kontynuować swoją pracę i badania. W sekrecie. Ponownie skumał się z Jedite i razem dowodzili nie za dużym oddziałem wojsk Najonu w Dejrzy. Sandro chyba nie za bardzo myślał ciepło o swoim byłym nauczycielu, bo przybył do Dejrzy w tym samym czasie wraz z płaszczykiem nieumarłego króla i zbroją potępionych w celu pozbycia się swojego byłego mistrza. Tutaj nawet przewaga armii nie dała Etrikowi forów, bo jak ktoś ma takie artefakty, to mało co przeciwnik ma do gadania. Krótko mówiąc, misja Sandra zakończona sukcesem. Etrik Lich kończy swój nieżywot w Might and Magic 6. Jeśli zrobimy zadanie dla Gabriela Cartmana z Freehaven, to wybieramy się do grobowca, gdzie spoczywa ów szalony nekromanta i go ubijamy. Wracając jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Otóż w Dejrzy, zapyziałym i pachnącym zgnilizną kawałku kontynentu, Phineas Wilmar, młody lub może całkiem świeży Lich, szuka sposobu na zwiększenie swojej władzy. Ma już kilka włości i nieposkromioną żądzę władzy, lecz niestety nie jest za dobry w walce i taktyce. I właśnie w tym momencie, cały na czarno, bądź raczej granatowo, przybywa Sandro. Przekonał go, że z nim zajdzie wysoko i to zaczęło spełniać się dosyć szybko. Najpierw udało im się pokonać księcia Alaris ze spornych ziem w Dejrzy. Później mierzyli tylko wyżej.
Pozbyli się dotychczasowego króla tych ziem tylko po to, by Phineas zastąpił go na tronie. Po paru zwrotach wydarzeń, wzrok naszego świeżo upieczonego króla skierował się ku postaci, która niegdyś ukróciła nekromantom plany na przejęcie władzy nad światem. Mowa o Nikolasie Gryfonhart, ojcu Katarzyny. Może się wydawać, że spóźnił się, ponieważ ten zdążył już spocząć w sarkofagu, ale plan Wilmara był iście ironiczny. Zdobył zamek Stone Castle, gdzie spoczywał Nikolas, i wybrał się do niego, mając ze sobą artefakt ducha opresji. Przywrócił go do żywych jako półświadomego lisza, słuchającego się go jako swojego nowego pana. Taki przynajmniej był plan. Kurde sprytny. Wilmar liczył się z ryzykiem, jakie podjął, ale nie był dobry z matmy. Rytuał nie zakończył się dobrze, gdy przepełniony żądzą zemsty szalony lisz Nikolas zakończył nieżywot króla Dejrzy, samemu przejmując ten tytuł. Tymczasem z powrotem na Enrod. Archibalda doszły słuchy o nowym władcy. Pomyślał, kurczę, chciałbym mu służyć, i wypłynął na radosną podróż. Nim dopłynął na Antagaricz, okazało się, że jego bratowa położyła ciało ojca z powrotem na spoczynek. Jeśli znacie Archiego, to wiecie, że ten człowiek nie poddaje się tak łatwo. Skorzystał na tymczasowym zamieszaniu i, biorąc pod uwagę bezkrólewie w Dejrzy, postanowił sam podjąć się tego wyzwania. Wszystko szło dobrze. Gildia nekromantów spokojnie rozwijała się w Szeluściach. W pewnym momencie nowemu królowi spadło z nieba dosłownie 3 doradców. Łowca o imieniu Tolberti, półork zakuty w rycerski hełm Maximus oraz elfi mag Castor, posiadający wiedzę nieznaną naszemu liderowi. Archibald skupiał się na rozwoju nekromancji i życie było super, aż do momentu, kiedy jeden z doradców, Castor, zrobił Uno reverse card i przejął władzę w gildii, wyganiając go. Coś tam jeszcze posłyszał wcześniej o jakiejś niebiańskiej kuźni. Na nic mu to było, ponieważ grupka prawilnych poszukiwaczy przygód przyszła i musiała rozwalić kolejny plan zapanowania nad światem. Typowy poniedziałek. Jak zawsze będziemy bardzo wdzięczni za lajki, suby i komentarze. Zapraszam też na streamy na Twitchu oraz Kiku, gdzie macie możliwość znaleźć mnie, pykającą od czasu do czasu w Hiroski. Harmonogram streamów wrzucamy w poniedziałki na Discorda. Tymczasem w Jadeim. W miejscu mogącym konkurować z miastami Polski o nagrodę najbardziej szarego regionu, Shadowspire była sobie trzecia odnoga gildii nekromantów, rządzonej zarówno przez Sandro, jak i Tanta. Można stwierdzić, że było tam na tyle spokojnie, że po tym jak sprawa gildii na innych kontynentach została rozwiązana, to właśnie na nich spadło brzemię reprezentowania nekromantów na planecie. Mieli zresztą też swoje problemy. Co jeszcze łączy ich z naszym krajem? Mają kosę z sąsiadami. Świętoszkowaci ze Świątyni Słońca zawsze zachodzili im za skórę i panoszyli się dookoła. Historia między tymi dwoma instytucjami sięga naprawdę daleko. Wiele dekad temu, jeszcze za czasów Kamiena Thrais, legendarnego kapłana Słońca, poprowadził krucjatę przeciwko gildii nekromantów Shadowspire. Nasi dzisiejsi bohaterowie nie chcieli jednak sprzedać kości tanio i zaprzęgli do pomocy wampiry mieszkające nieopodal miejsca bitwy. Dzięki takiemu wsparciu nekromanci byli w stanie obronić swoją siedzibę przed oddziałami Thraisa. Sam legendarny kapłan Słońca został zabity podczas ostatniej bitwy przez inną znaną postać, wampira Nosferatu. Teraz ich najwyższy kapłan, niejaki Oscar Tyre, postanowił przeprowadzić kolejną krucjatę przeciwko koneserom tradycji kultywowania ziem cmentarnych. Na szczęście jakaś grupka poszukiwaczy przygód, co ma problem z jednym robotem, szuka kogoś do wsparcia swej sprawy. Można by ich wykorzystać na swoją korzyść. Mogliby przekraść się do Świątyni Słońca i odzyskać kociołek nocnego cienia. Legendarny przedmiot, dzięki któremu wampiry mogą chodzić za dnia na zewnątrz, nie przejmując się nieszczęsnym słońcem. Kapłani przejęli ten przedmiot i pewnie dlatego teraz z taką pewnością siebie idą na nową krucjatę. Ale czy to ma jakiś sens, jak za chwilę 2 typów skrzyżuje miecze i zniszczy całą planetę? To by było na tyle, jeżeli chodzi o taki materiał z przymrużeniem oka. Życzymy Wam słodkiego i przerażającego Halloween, czy
co tam świętujecie? Dajcie znać, co z uniwersum Might and Magic kojarzyło wam się zawsze z takim spooky klimatem. A tymczasem ja idę robić psikusy. Ciao.